dzwońcie do Bajadża, że mają problem z wałkami. No patrzcie, no tak wytarte wałki. 15 tysięcy kilometrów ma ten motocykl w tym momencie zrobione. I już tak wałki wyglądają. Widzieliście to? Skandal. A wiadomo, Bajadż, KTM. Dzisiaj zajmiemy się tematem kilku ciekawych motocykli zaprezentowanych na EICMA 2024, a już niedługo dostępnych na polskim rynku. Przytoczyć chcę tutaj konkretne 3 motocykle, które szczególnie mnie zaciekawiły. Zbudowane, nie wiem jak to nazwać, ja to postrzegam jako pewien trend, takie rozwinięcie idei maszyn adventure'owych. Tak to chyba można nazwać. Ja to będę tak nazywał. Chodzi mi o motocykle z dopiskiem Rally, których pojawiło się oczywiście troszkę więcej niż te 3, zwłaszcza w ostatnim czasie, o czym też troszkę napomknę później. Jednak trójaczki, które mam na myśli, są dodatkowo oparte o jedną platformę silnikową. I głównie dlatego robię ten materiał. CF Moto, QJ Motor i Kove. 2 z nich, powiedzmy, w podstawowych wersjach już przedstawiałem na tym kanale, linki gdzieś w karcie będą dostępne i najczęściej w ich kontekście pytaliście o wytrzymałość silnika, rzekomo wadliwego. Oczywiście chodzi o sławny w ostatnim czasie silnik KTM 790, wokół którego powstało wiele mitów. A jak z tymi mitami zwykle bywa, coś tam faktycznie mają wspólnego z rzeczywistością. Co konkretnie? Postaram się tu przedstawić. Więc tak, zacznijmy od tego. KTM potwierdził problemy zacierających się wałków rozrządu w modelach 790 serii Duke i ADV oraz znacznie mniejszej części 890. Dodając, że chodzi o modele wyprodukowane między 2017 a 2020. Ciekawostką jest informacja o zaledwie 250 potwierdzonych przypadkach uszkodzeń na 55 tysięcy sprzedanych pojazdów. Sedno problemu zostało ustalone. Wprowadzono też odpowiednie zmiany w jednostkach napędowych po 2021 roku. Producent silnika twierdzi, że w testach przedprodukcyjnych motocykle z tymi silnikami pokonały łącznie miliony kilometrów bez najmniejszych problemów. Więc co? Problem zdiagnozowany, potwierdzony, producent naprawił, sprawdził i po robocie. Temat zamknięty. No nie. KTM trochę tu zagina rzeczywistość z tymi 250 przypadkami. Ta liczba chyba dotyczyła tylko i wyłącznie rynku Wielkiej Brytanii, bo na Facebooku jest już grupa, nazwijmy to prześmiewczo, miłośników marki przedstawiających swoje problemy z tymi silnikami, licząca coś około 11 tysięcy członków na tą chwilę. Także tego. Dobra konkrety, czyli co powodowało problemy. Według KTM nie są to same wałki rozrządu, a to jak zaprojektowano dźwigienki zaworowe, czyli element pośredni, na który naciska krzywka wałka rozrządu, by ten otworzył zawór. Dźwigienki były zbyt wąskie, co właśnie miało prowadzić do szybkiego zużycia krzywek wałka. Od 2021 roku stosuje się szersze dźwigienki i tutaj nie jestem specjalistą materiałowym, ale trochę nie kupuję tej kwestii. Patrząc na wszelkie zdjęcia, widać faktycznie, jak dźwigienka w charakterystyczny sposób wycierała krzywkę. Natomiast samo zastosowanie szerszej dźwigni tylko w jakimś stopniu ograniczy zużycie, ale na pewno nie wyeliminuje problemu. Świadczy o tym kolejna modyfikacja, czyli powłoka DLC, mająca lepiej chronić elementy przed zużyciem. Czyli, jak na moją prostą logikę, materiałowo było jednak trochę za miękko, tak? Ale to też nie sedno problemu. Większość wałków, które widziałem gdzieś w sieci, była mocno przebarwiona w taki charakterystyczny sposób, świadczący o nadmiernym przegrzewaniu, czego powodem może być brak lub niewystarczające chłodzenie poprzez smarowanie. No i samo smarowanie oczywiście. Co w sumie KTM również poniekąd przyznał, wspominając, że zmienili kilka uszczelniaczy i uszczelkę głowicy dla poprawienia szczelności i finalnie poprawienia ciśnienia oleju. KTM dodał w kwestii smarowania, że w kanałach olejowych mogły znajdować się pozostałości, tudzież zanieczyszczenia po procesach produkcyjnych. Zapchane kanały olejowe równa się brak smarowania. Proste. No niekoniecznie. Ten argument jest dla mnie taką trochę z psychologią, bo w końcu silnik produkuje CF Moto, więc to oni są odpowiedzialni za te niedoróbki. Nie KTM i ich teoretyczne błędy techniczne. Chińczycy akurat na tą serię jednostek postanowili dać ciała na produkcji, no bo wiecie, to jest chińszczyzna, prawda? Tylko nie znalazłem żadnej wzmianki, żeby CF Motką, które są produkowane po 2021 roku dopiero, z tymi samymi silnikami zdarzyły się uszkodzenia jak w KTM-ie. Sławetny film o Kove 800 zrobiony przez łowców niewygód, pozdrawiam panowie, jeśli jakimś cudem oglądacie. Nie wiem, jak ludzie to oglądali i wywnioskowali, że wałki tam wyglądały źle, skoro sam autor ocenił silnik i efekty inspekcji bardzo pozytywnie. Ostatnie moje pytanie brzmi następująco. Czy twoje wałki już nie będą żyć i Kove idzie na śmietnik? Mam dla ciebie złe wieści. Jedziemy na Biały Bór. O,
Czy jednak będą żyć? Podejrzewam, że te takie naturalne dość przetarcia dla oglądających są równoznaczne z tym. Okej. Widziałem wałki przy podobnym przebiegu, niemal bez śladów zużycia. Nawet w tym takim Bartonie, co go ostatnio przerabiam, a jak pokazywałem, łatwego żywota to on nie miał. No ale ten sam silnik jakby troszkę mniej wysilony, inaczej używany. Dobra, nieważne, wracając. Jeśli chodzi o głowice KTM-ów, to po 2020 roku podobno mają nowy numer w katalogu, więc w teorii jest to nowa część. Poprawione. They're all perfectly smooth, so nowhere near as bad as what the last ones were on these in comparison, which is excellent news on my trip. But so that's, again, it's perfectly smooth in there. Zdania są podzielone. Pojawił się dodatkowy filterek siateczkowy na magistrali olejowej, tuż za czujnikiem ciśnienia. To dobrze, ale, czyli co, nadal są brudy poprodukcyjne, nie udało się tego akurat poprawić, natomiast trafiłem na 2 materiały, gdzie wyszło, że kanały olejowe, a konkretnie miejsca, gdzie siedzą dysze natryskowe krzywek, nie są zanieczyszczone, one są źle wywiercone, niecentrycznie, bo nie zgrywają się z kanałami dolotowymi oleju. Ja nie potrafię tak tego w skrócie wyjaśnić, ale być może będziecie to widzieli teraz w tle na wstawionych tu filmach, które przesłuchałem, obejrzałem dokładnie i panowie faktycznie mogli trafić na sedno problemu. Problem, który jest w pełni do poprawienia. A czy został poprawiony już w tych dotychczasowych motocyklach i maszynach, które lada chwila wchodzą do sprzedaży? Again, it's perfectly smooth in there. Zacznijmy od tego, co absolutnie wszyscy pomijają w swoich rozważaniach powodujących ból pewnej części ciała odwrotnej do głowy. Wadliwe silniki KTM pojawiały się od 2019 roku i wtedy to produkowane były właśnie przez nich w Austrii. To mi rozjaśnia pewne wymienione wcześniej tłumaczenia KTM-a. Pamiętam, że model 790 zniknął też chwilowo z rynku z uwagi właśnie na problemy techniczne. Dopiero od 2023 roku CF Moto zaczął produkować silniki dla KTM i na mocy podpisanych umów współpracy wsadzać go do swoich konstrukcji. To Chińczycy mocno podkreślali, że silnik został technicznie zmodyfikowany z naciskiem na zmiany, np. w systemie smarowania. Czemu KTM zaczął współpracę z Chinami? Dla oszczędności. O obecnych problemach marki słychać było od pewnego czasu, ale to wiedział ten, co chciał. Naprawdę serio myślicie, że gigant pokroju CF Moto zacznie produkować silniki, o których wiedzieli od razu, że są wadliwe? So the engine's been redesigned, and as far as I know, I have not seen a single instance of a CF Moto built 790 KTM engine or an IBEX or an 800 MT CF Moto that have had any camshaft issues. I'm not feeling anything here. This looks really good. They are shiny and slick and... Co do wspomnianych na początku tego filmu maszyn, CF Moto 800 MTX. Cena wywoławcza 43 390, czyli pułap bliski Tenery z dnia premiery. Tylko 6 lat temu. Jakoś tak. Co się w nowym CF Moto zmieniło w stosunku do wersji, którą testowałem z końcem 2024 roku? Zacznijmy od silnika. Dotychczasowa 800 miała 91 koni, które wykręcała przy 9250 obrotach na minutę. Nowy model ma już 95 koni, ale osiągane przy 8500 obrotów. Więcej mocy i szybciej. No lubimy to. Tylko nie wiem, mam nadzieję, że to nie jest żadna literówka, wiecie, w specyfikacji. Motocykl został też nieco odchudzony. 220 kg to zmiana o 11 do wersji turystycznej. Dużo, niedużo, najlżejszy w klasie na pewno nie będzie, ale też chyba nie o to Chińczykom w tym modelu chodziło. Ciekawe jest rozłożenie mas, bo silnik paliwa niczym w 890 Adventure znajduje się na dole ramy, po bokach silnika, za przednim kołem. Czy jest to ten sam element co w KTM-ie? Nie wiem. Wiem jednak, że w kontekście silnika CF Moto daje znać wszem i wobec, i tu cytat, skupcie się. Podwójne wałki wyrównoważające minimalizują wibracje i charakteryzują się doskonałym elektronicznym zarządzaniem wtryskiem paliwa, redukcją tarcia i technologiami powłok DLC redukujących hałas. Niezłe masło maślane, co? Tłumacz Google z mandaryńskiego zawsze na propsie. Niemniej łatwo się domyśleć. Chodzi o te powłoki DLC, sugerujące poprawę feleru tego silnika, więc zmiany materiałowe w głowicy i osprzęcie. Co jeszcze? Pozostaje kwestia wyglądu. Z jednej strony taki efekt wow, wiecie, motocykl ma wyglądać jak rajduwa. Jedziecie na takim i już jesteście bardziej poważani na drodze. Agresywniejsze kształty owiewek w stosunku do dotychczasowej 800. Wysoko zamontowany błotnik z przodu,
Czasza a la Dakarowa z pionową szybą i w pionie zamontowany wyświetlacz. Z drugiej strony są bardzo przydatne zmiany. Kanapa jest wąska, co poprawi chwyt motocykla podczas jazdy na stojąco. Jest prosta prawie jak w enduro, więc dla dwumetrowców bardzo na propsie. Prowadzenie w terenie poprawią koła 21 i 18 cali. Wydaje mi się, że analogicznie jak przy 800 MT, którego najbliższym chińskim konkurentem jest moim zdaniem Watch 900 DSX, tak MTX konkurować będzie na dzień dzisiejszy z Watch 800 Rally. Motocykle mają być troszkę lepsze w terenie, trafić w nową niszę swoim wyglądem, nadal nie zapominając o aspektach adventurowych. Zupełnie inaczej sprawa ma się z Kowo 800. To jest bardzo ciekawa grupa pojazdów. Producent oferuje na przykład 800X Touring. Koła jak w prawilnym turystyku, 19-17 cali, komplet kufrów, wyższa szyba, kilka innych takich pro-turystycznych udogodnień. Dalej jest ten dostępny w Polsce, czyli 800X Pro. Ten dopisek Pro świadczy o bogatszym wyposażeniu, na przykład ma seryjnie opony Pirelli, amortyzator skrętu i kilka innych pierdółek, regulowane zawieszenie na przykład. Ta wersja to taki pstryczek w kierunku dzika KTM-a, świetnie radząca sobie maszyna w terenie, bardzo dobry jak na serię zawias, świetny charakterny silnik, nadwozie zbudowany do terenu z myślą o lekkości, bo ma okolice 190 kg. No i moc, 95 koni mechanicznych, zupełnie jak w nowym MTX-ie, ale Kowe podaje, że rozwija tą moc troszkę wyżej, bo przy 9000 obrotów. Dałoby się lepiej, owszem, i tym sposobem jadą do Polski modele Rally w cenie 44 900. Jakby je przedstawić? Jakby komuś było mało i seryjna Dakarowa o mocy 55 koni i masie 150 kg w postaci modelu 450 Rally nie byłaby jakimś cudem wystarczająca, no to Patego. Kowe darowało sobie tutaj modyfikację silnika. Myślę, że zbędna totalnie rzecz. Już dotychczasowy setup był bardzo wyrywny, że tak powiem, ale odchudzili ten motocykl. I to mocno. Mamy tutaj 165 kg masy na mokro. I już chyba możecie sobie sami wyobrazić, jaką to będzie robiło różnicę. Mamy wyższy zawias o znacznie poprawionych skokach. Odpowiednio 240 na przodzie i 210 z tyłu w dotychczasowej wersji zmieniono na 270 i 240 mm. To są rejony droższego, dużo droższego i sporo cieńszego 890 Adventure Air Rally. Prześwit to niespełna 30 cm, także raczej spoko. Z rzeczy użytecznych w terenie dali tutaj demontowalny subframe, czego nie było w tych, jak się okazuje, grzecznych wersjach. Mankamenty widzę dwa. Choć mankamenty mankamentami. Rzeczy, które ja bym widział na pokładzie. Na przykład osłona silnika. Zamiast przykręcana do silnika, fajnie jakby był odkręcany subframe i do niej zamontowana osłona. No i układ hamulcowy. Ja wiem, że chodzi o masę i zdolności terenowe i w terenie najprawdopodobniej ten układ hamulcowy wystarczy. Ale mamy tu pojedynczą tarczę z pływającym zaciskiem w miejsce dwóch tarcz z radialnymi czterotłoczkami. Więc przy tak mocnym i lekkim motocyklu, no zapowiada się ciekawie. A jak mawiają żużlowcy, kto hamuje, ten przegrywa, więc jedziemy dalej do czegoś pośredniego. Chyba. Bo informacje o tej maszynie są raczej lakoniczne. Nie wiem też, kiedy będzie dostępny i w jakiej cenie, ale wspominam tu o nim, bo jest dla mnie nie lada ciekawostką. QJ to ogromny, mocno konkurencyjny do CF Moto koncern. Pod ich skrzydłami, tak mocno upraszczając oczywiście, jest Morbidelli, QA, Benelli, MV Agusta, więc mieli co wsadzić w tą ramę takiego własnego. W jaki więc sposób trafił tu wzór silnika od konkurencji? Jakieś licencje, wymiany czy kopiowanie? Nie wnikam. Co widać, to wygląd motocykla jest dość podobny do MTX-a, przynajmniej z przodu. Ale optycznie przynajmniej wygląda tak, jakby miał skręcać bardziej w stronę konkurenta od Kowe, tylko znacznie tańszego. A przynajmniej tak zakładam, patrząc na dotychczasowy cennik pojazdów tej marki. Zerknijcie na ten zadupek, skrócony zupełnie jak w Kowe. Podobnie wygląda zbiornik i kanapa, jest też odkręcany subframe. Heble z przodu i tu konkretnie dwie tarcze, radialne zaciski i to jeszcze sygnowane logiem Brembo. Także naprawdę na bogato. Silnik ma generować 92 konie mechaniczne i 77 N, więc słabiej od swoich dwóch konkurentów, ale napędzać będzie masę 198 kg. Jak mówiłem, idealnie między MTX-em a Kowe. Przyznacie więc, że ciekawie to wszystko wygląda i się zapowiada. Mnoży się tych maszyn na potęgę i niestety w większości są to motocykle z Chin. Przynajmniej na tą chwilę. Dla tych, co sądzą, że Chińczycy nas dojadą,
No to nie, come on. Chiny mają swoje 5 minut na rynku, mocno się zbroją i mają ogromny potencjał, ale też bez przesady. To, co reszta świata robiła powoli przez lata, Chińczycy robili równolegle, ucząc się, a teraz wchodzą po prostu na grubo, wykorzystując wspomniane 5 minut. Większa różnorodność i dostępność, niższe ceny, bo konkurencja na rynku większa. Rynek zweryfikuje i pewnie zostaną ci najlepsi gracze. I to mi się podoba. Podoba mi się też ten trend łączenia sił, dzięki czemu mamy jeden silnik dla kilku firm, co ułatwia kwestię na przykład produkcji części zamiennych. Obniża też ceny. Co do wyglądu, no to ten trend budowy maszyn a la rajdówek trafia w moje poczucie estetyki. Z jednej strony trochę, wiecie, przerost formy nad treścią, bardziej taki efekt wow. Z drugiej strony kupujemy oczami. Więc jak się podoba, to czemu by nie? Dobra, Kowę trochę przesadziłem. To faktycznie jest dzik, rajdowa, Dakarowa. Nieważne. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie, czy chcecie też więcej takich materiałów. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, no to czemu by nie zrobić tego teraz? Łapa w górę, czy też komentarz taktyczny. Bardzo proszę, to zawsze pomaga. No i to tyle z mojej strony. Do następnego. Cześć.